Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri oczywiście. Ja tylko na chwilę. Tak, Nuri tylko się przywitać i leci dalej się szykować, bo słuchajcie, ruszamy jutro w dość długą trasę. Jak zresztą już widzieliście po tytule, jedziemy jutro do Ankary, do stolicy, do ambasady Polski w Turcji. No powiem Wam, że nie wiem od czego zacząć. Bardzo jestem podekscytowana. No ale taki na szybko chciałam ten wstęp dla Was nagrać, bo jeszcze sporo rzeczy mamy do przygotowania. Także żeby się tu nie rozgadywać. Słuchajcie, jakiś czas temu dostałam zaproszenie z ambasady na przyjęcie z okazji Święta Niepodległości Polski. I będzie się to przyjęcie odbywało właśnie jutro, 15 listopada, w sobotę. Wiadomo, że organizowane jest to w weekend, 11 listopada przypadał w tygodniu. I czeka nas jutro trasa około 500 km. Będziemy jechać samochodem. No i myślę, że pewnie tak z 5 godzin nam to zejdzie, jeżeli będziemy jechać, wiadomo, jakoś nie za szybko, nie szaleć po drodze. Na pewno będą gdzieś tam jakieś przystanki i potem w Ankarze na pewno będą korki. Także zanim dotrzemy na miejsce, trochę na pewno zejdzie. No i co? No i się szykujemy. Jak widzieliście, przygotowane mamy stroje na tą okazję. Zaraz Wam dokładnie pokażę, jak to wygląda, w co będziemy ubrani. No i powiem Wam, że nie spodziewałam się takiego zaproszenia. Jest to naprawdę dla mnie ogromny zaszczyt dostać takie zaproszenie. Nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że zobaczymy też jakieś znajome twarze. No ale na pewno będziemy w gronie innych Polaków mieszkających w Turcji, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe i bardzo miłe spotkanie. I że pewnie nie ma się czym stresować, chociaż no, w tej chwili stresik jest. Nie byłam nigdy na takim wydarzeniu. No zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze wypadniemy. I tyle, ile będę mogła, to na pewno Wam z tego wydarzenia pokażę. No i co? Pokażę Wam może po prostu teraz, co tam przygotowaliśmy, bo jest też ciekawa rzecz, którą Nuri znalazł i którą będzie miał właśnie też jutro na sobie. Koniecznie muszę Wam to pokazać i może pokażę Wam też to zaproszenie. Słuchajcie, już zobaczcie. Dostałam to zaproszenie drogą mailową i tak ono wygląda. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Turcji Maciej Lang i Joanna Lang mają zaszczyt zaprosić panią Magdalenę Sajdamle na przyjęcie z okazji Dnia Niepodległości. Zaproszenie jest ważne dla 2 osób, także no wiadomo, że jedziemy razem z Nurim. Zobaczcie, ja zdecydowałam się na taką sukienkę czarną i ona ma taki krój jak marynarka, więc myślę, że będzie idealna na taką okazję. Tutaj ma też jeszcze takie guziki i jest wykończona tiulem. I z takiego samego tiulu są rękawki. No i mam takie buty. Mam nadzieję, że nie będę ich żałować. Ale na pewno będę, bo to będzie stana impreza. A ja niezwyczajna, no ale jakoś to chyba przeżyjemy. Tutaj Nuriego buty garniturowe. O, Nuri ma właśnie taki garnitur, też czarny. I wybrał taki krawat, żeby wiecie, pasować w nasze tutaj barwy. No i teraz właśnie coś ciekawego, co Nuri znalazł. Zobaczcie. Patrz. Będzie miał przypiętą do marynarki też taką rozetę. Fajnie, nie? Nasze flagi. Znalazł to w internetowym sklepie sprzedającym antyki. No, to wygląda trochę stare, zużyte już. No ale widać, że to troszkę będzie na już ma lat, pamiątkę. ale myślę, że bardzo fajnie też to będzie pasować. Więc zabieramy się już teraz za prasowanie tego wszystkiego, pakowanie. No i jutro ruszamy w drogę. Myślę, że widzimy się już na miejscu. Następne klipy to już będą z przyjęcia w ambasadzie. Dla mnie ogromny zaszczyt
i radość móc spędzić ten wyjątkowy wieczór w gronie Polaków i osób związanych z Polską w Turcji. Dzień Niepodległości jest czasem szczególnym dla nas wszystkich. To moment, w którym wspominamy tych, którzy walczyli o naszą wolność. Dziś, gdy świętujemy ten dzień z dala od ojczyzny, szczególnie doceniamy wartość wspólnoty. To właśnie wspólnota Polonii i Polaków za granicą w takich miejscach jak Turcja przypomina nam, że polskość to nie tylko miejsce na mapie, ale również język, tradycja, kultura, historia i nasza tożsamość. To dzięki Waszym wysiłkom Polska jest tutaj obecna. Wszyscy Państwo reprezentujecie Polskę w Turcji. To wielki honor, ale również nie mniejsza odpowiedzialność. W tym szczególnym dniu chciałbym podziękować Państwu za to z całego serca. To również dzięki Wam relacje między naszymi krajami i narodami są tak bliskie i mają mocne korzenie. Chciałbym także podziękować naszym tureckim przyjaciołom, którzy swoją obecnością na tym spotkaniu dają świadectwo tej bliskości. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję również całemu zespołowi ambasady za przygotowanie tego przyjęcia. Niech dzisiejszy wieczór będzie okazją do radosnego świętowania. Niech żyje Polska. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Günaydın, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę pewnie szumi woda, bo siedzimy naprzeciwko stawu z fontannami. Tak, Witamy Was z naszego drugiego dnia w Ankarze. Dzisiaj będziemy troszeczkę zwiedzać. Też nie mamy za dużo czasu, bo musimy też już dzisiaj wracać do domu, ale co nam się uda, to Wam pokażemy. Najpierw może jeszcze kilka słów o wczorajszym wieczorze. Bardzo mi się podobało. tak. Bardzo sympatycznie było. Tak, Aż tyle nie spodziewałem, że będzie taka atmosfera. Dość było tak luźne w sumie. tak. Wiadomo, wszyscy tak wyglądali, wiecie, elegancko, oficjalnie, ale ogólnie atmosfera była taka domowa, bym powiedziała. Bardzo dużo ludzi poznałem. Tak. Ja non-stop z kimś rozmawiałem. Ja też, słuchajcie, było sporo też już znajomych twarzy, znajomych nam przez internet. Teraz było można się w końcu Tak. spotkać na żywo, ale poznaliśmy też bardzo dużo nowych osób i też sporo osób podchodziło się przywitać dlatego, że oni nas znali, bo oglądają nasze vlogi, więc to też było bardzo miłe. Naprawdę dużo ciekawych rozmów, No. bardzo udany wieczór. No i też mogliśmy zjeść polskie potrawy. No, bigos rewelacja. Tak, bigos, Sałatka też dobra. tak, pierogi też mi smakowały. jabłecznik, także to... Jabłecznika nie jadłem Ja w jadłam. końcu. No, Ja jadłam, dobry był. Także naprawdę bardzo, bardzo udany wieczór i bardzo się cieszymy, że mogliśmy w czymś takim wziąć udział. tak jest. Jeżeli jeszcze będzie okazja, to na pewno znowu to powtórzymy. A teraz słuchajcie, jesteśmy w parku. Jak on się Tak nazywa? zwany Kulu Park. Kulu Park, czyli park łabędziowy. Zaraz Wam pokażę, dlaczego są tutaj łabędzie. No, Ale słuchajcie, ważne jest, żeby podać Wam pewną ciekawostkę też na temat Bo dużo tego ludzi o tym parku. nie wie, Tak, nie? dużo ludzi o tym nie wie, bo teraz to się nazywa po prostu Park Łabędziowy. Jest on tutaj popularny, Turcy sobie tutaj przychodzą do niego tak po prostu, a nie wiedzą, że ten park należał kiedyś właśnie do Polski. Za chwilę Gołębie. Wam pokażę. Tutaj przy tym parku jest Polska ulica i po drugiej stronie ulicy jest właśnie Polska ambasada. I w związku z tym, no kiedyś też tutaj ten park należał do ogrodów właśnie ambasady. tutaj ambasady polskiej. I później z czasem po prostu ambasada Przekazała tutaj, to. tak, przekazała kawałek tej ziemi na ten park. I właśnie dlatego ulica
Między parkiem a ambasadą się Tak, nazywa ulica Polska. Tak, Nie? Polonia Dziaddysy, Polonia ulica Dziaddysy, Polska. Za tak. chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Trochę krótka, ale no fajnie. Ale jest, no, no, ale ale jest. jest. No. Więc pokażę Wam teraz, jak ten park wygląda i ta ulica, a potem ruszamy dalej na zwiedzanie. Zobaczcie, tutaj właśnie jest teren ambasady. Tutaj ta ulica, to jest ulica Polska. I tutaj właśnie widzicie ten park, Kulu Park, Polonia Dziaddysy, ulica Polska. Przyjechaliśmy właśnie metrem pod Anet-Kabir. Tak jest. I chciałam się tutaj Wam nagrać, zanim w ogóle wejdziemy już tam na teren mauzoleum, bo tam będzie problem z takim mówieniem do No, kamery. w niektórych miejscach nie pozwalają nagrywać. Tak, tak. Nagrywanie jakieś takie tego, co widzę przed oczami, no to akurat nie ma problemu, ale nagrywanie tak siebie na tle mauzoleum i opowiadanie o tym miejscu, to już jest kontrolowane. Pamiętam, że jak byliśmy tutaj pierwszy raz i w taki sposób nagrywałam, to przyszli żołnierze, stali naprzeciwko nas z I bronią. zapytali, co mówimy. Tak, słuchali, co mówimy, koniecznie chcieli wiedzieć dokładnie, co mówimy, więc nie chcę tego stresu przeżywać bo drugi raz. problematyczne to jest, że ludzie siebie nagrywają i mówią różne rzeczy. Tak, anty, tak. nie anty, kuro No właśnie, chodzi o to, żeby w tamtym miejscu zachować szacunek i nie mówić żadnych obraźliwych rzeczy, o to chodzi. Więc słuchajcie, skoro już jest taki vlog na kanale, no to nie będę tych wszystkich informacji powielać. Podlinkuję Wam po prostu link do tego vloga, tam są wszystkie informacje. To jest już bardzo stary film. Ale dużo informacji jest w tym. Tak, nagraliśmy ten film całkiem na początku istnienia kanału. Pamiętam, że pojechaliśmy wtedy w ogóle z Van do Ankary pociągiem w takim wagonie sypialnianym i ta podróż ile czasu trwała? Niecałe 30 godzin. Tak, niecałe 30 godzin, ale ta podróż też była bardzo ciekawa. Przepiękne były widoki po drodze, zimowy krajobraz. Także no, nowi widzowie na pewno do tych filmów nie dotarli, a myślę, że warto, więc oba te vlogi Wam podlinkuję w przypiętym komentarzu. Zajrzyjcie. Zajrzyjcie, a teraz tylko po prostu Wam tak pokażę, co tam się da. Anet-Kabir to jest mauzoleum poświęcone Ataturkowi, tam on też jest pochowany. Ataturk to jest założyciel Republiki Tureckiej, myślę, że najważniejsza tutaj postać dla Turków. Tak. I skoro jesteśmy w Ankarze, no to oczywiście musieliśmy tutaj przyjechać, tym bardziej, że niedawno był Dzień Republiki Tureckiej. No, A 29 październik. Tak, a później rocznica śmierci Ataturka, 10 listopada. Tak. Więc no myślę, że też tutaj obowiązkowy teraz punkt dla nas. No. Także idziemy, zabieramy Was ze sobą, zobaczymy, co uda się nam pokazać. Benden ön tarafı. Sen üst şekilde açılabilir. Buyurun. Benden ön taraf sadece. Geçiş yasak.
Zatrzymaliśmy się teraz na obiad w restauracji Aspawa, bo znajomi polecali nam właśnie tutaj zjeść. Także zobaczymy, czy jest faktycznie smacznie. Zamówiliśmy pidę, ale dostaliśmy już sporo przystawek, także pokażę Wam, co już mamy na stole. Tutaj dostaliśmy frytki, taką kolorową sałatkę, çiğ köfte i jeszcze zapiekane z serem grzyby. Czekamy jeszcze na pidę, chociaż jak to wszystko zjemy, to nie wiem, czy pidę nam się zmieści. I przyszło nasze pidę. Ja mam z mięsem mielonym i z żółtym serem, a Nuri ma z samym mięsem mielonym, ale nie wiem, jak to wszystko zjemy. Smacznego! Teşekkür ederiz. Zjedliśmy obiad i ledwo żyjemy, ale dostaliśmy jeszcze deser i wygląda tak pysznie, że musimy go zmieścić. Tutaj mamy oczywiście czaj, a tutaj nasz deser to jest künefe, czyli deser z kadaifem i z serem na ciepło. I do tego też tutaj irmik helvası, czyli hałwa z kaszy manny i lody. A tutaj czajniczek z czajem. Po obiedzie wybraliśmy się na spacer po Starówce. Jesteśmy w dzielnicy Hamamını i będziemy teraz wchodzić do tego domu za mną. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo właśnie w tym domu został napisany hymn Turcji i napisał go Mehmet Akif Ersoy. I tutaj kolejna ciekawostka. Uniwersytet w Burdur, na którym studiowaliśmy razem z Nurim, nosi właśnie jego imię. Jest to Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Dobrze, wejdźmy do środka, zobaczmy, jak to w środku wygląda. Tak wygląda rękopis. Powiem Wam, że tutaj ta dzielnica bardzo mi przypomina też Starówkę w Antalii, Kaleiçi, tylko że jest tutaj zdecydowanie spokojniej. Nikt nas tutaj nie zaczepia, no jednak na Kaleiçi to wszyscy sprzedawcy w tych wszystkich tam, wiecie, po kolei sklepikach to co chwilę zaczepiają, zatrzymują, a tutaj bardzo przyjemnie się spaceruje. No i jest zdecydowanie mniej tłumów. I wróciliśmy do auta. Kończymy tego vloga widokiem z zamku w Ankarze. O, się zmęczyliśmy. Trochę tak. Mówiłam, że przypomina mi Starówka Kaleiçi w Antalii, ale i że się przyjemniej chodzi, tak, ale później już było pod górkę i tyle. No, prawie cały czas później pod górę. Ale warto było, widoki były przepiękne. No z tym, że zrobiło się już późno, zachodzi słońce. Trzeba wrócić. Trzeba wracać do domu, bo czeka nas, no myślę tak 5 godzin samochodem z powrotem do Burdur. No, nie będziemy się spieszyć. Tak, także no, czas w drogę. No. Bo jutro poniedziałek, koniec ferii jesiennych. Szkoła. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta relacja. I co, do zobaczenia w następnym vlogu. Görüşürüz. Bywajcie.